Cześć! Zapraszam na spotkanie z płytą główną Cobian na socket 370. Do tego mam procesor Pentium 3800 oraz Celerona 1200. Akcelerator 3D to karta ATI Radeon 9000. Pamięć to losowa SD-RAM na 133 MHz. Do tego karta sieciowa Intela 10x100. Magazyn danych to dysk Seagate'a o pojemności 160 GB z interfejsem ATA. Ale zanim zabiorę się za jakiekolwiek testy, zabieram płytę główną na warsztat. Powodem są wybulone kondensatory elektrolityczne. Część z nich była już kiedyś wymieniona i te są w porządku. Ze względu na duże pola masy ustawiam moją stację lutowniczą na 420 stopni. Na początku usuwam stare kondensatory. Następnie oczyszczam punkty lutownicze przy pomocy plecionki. Montuję nowe kondensatory. Skracam ich wyprowadzenia. Na koniec czyszczę płytę główną z resztek topnika. Chwila prawdy. Składam mój zestaw, włączam zasilanie i nic nie wybuchło. Jest obraz. Niesamowite. Ustawiam w BIOSie datę i godzinę. Dysk twardy został wykryty poprawnie. Wygląda na to, że wszystko działa. W celu przetestowania stabilności komputera instaluję system operacyjny Windows XP. Instalacja zajęła około 50 minut. Następnie instaluję aktualizację przy pomocy Legacy Update. Aktualizacje zajmują dłuższą chwilę, bo ponad 2 godziny. Komputer w tym czasie działał stabilnie i nic nie wybuchło. Mogę teraz zrobić kilka benchmarków. Przetestuję procesory Intela. Będą to Pentium 3800 MHz oraz Celeron o taktowaniu 1200 MHz. Wybór takich procesorów jest prosty. Są to najszybsze procesory z danej rodziny, jakie posiadam. Pentium 3 posiada rdzeń Coppermine, natomiast Celeron to rdzeń Tualatin. To był moment, kiedy Intel miał już gotową architekturę NetBurst pod pierwsze Pentium 4, ale równocześnie dopieszczał jeszcze socket 370. Coppermine był wtedy konstrukcją bardziej klasyczną. 256 KB pamięci cache na rdzeniu, niskie opóźnienia, solidna wydajność jednowątkowa. Natomiast Tualatin był ostatnim i najbardziej dopracowanym wcieleniem tego rdzenia, wykonanym w niższym procesie technologicznym 0,13 mikrona. Był chłodniejszy, stabilniejszy i łatwiej dawał się podkręcać. Posiadał jednak wolniejszą magistralę 100 MHz. Platforma testowa to płyta COB 694X TFSX, czyli w praktyce ECSP 6FUX-AT na chipsecie VIA Apollo Pro 133A. To ciekawa konstrukcja, bo w odróżnieniu od chipsetu 815 od Intela, ten chipset znosi nieco lepiej wyższe FSB, szczególnie przy overclockingu Tualatinów. Ceną za to są trochę wyższe opóźnienia pamięci, ale do testów retro nadaje się znakomicie. Za grafikę odpowiada Radeon 9000 Pro z 64 MB pamięci na magistrali AGP razy 4. To jedna z kart, które świetnie pasują wydajnościowo do późnego socket 370. Nie robi wąskiego gardła w 3D markach, ale jednocześnie nie dominuje platformy jak późniejsze Radeony 9700 czy GeForce 4 Titanium. Zacznijmy od Cinebencha 9.5, który świetnie pokazuje, jak procesor radzi sobie z obliczeniami czysto CPU-bound, bez udziału grafiki. Pentium 3 Coppermine zdobył tutaj 81 punktów. Po przesiadce na Celerona 1200 wynik wzrósł do 122 punktów, mimo zmniejszenia taktowania magistrali ze 133 do 100 MHz. I to jest pierwszy ważny wniosek. Tualatin w samych usprawnieniach i procesie technologicznym odrabia część strat wynikających z uciętej magistrali FSB.
Podkręcony Celeron osiągnął 136 punktów, czyli w Cinebenchu sama częstotliwość robi tutaj robotę. Uproszczony rdzeń, ale nadrabia samymi megahercami. W 3D Marku 2001S mamy wyniki 4670 punktów dla Pentium, 4816 dla Celerona, 1200 i 5250 po jego podkręceniu. Tu już widać, że karta graficzna skaluje się z zegarem CPU. Radeon 9000 Pro nie jest ograniczany przez Coppermine'a, ale wyższy zegar Tualatina po prostu pozwala GPU odetchnąć pełną piersią. W 3D Marku 2003 ta różnica również jest liniowa. Pentium 3800 osiągnął 884 punkty, Celeron 1200 osiągnął 937 punktów, a po podkręceniu do 1340 MHz osiągnął 993 punkty. Ten test był już bardziej shaderowy, bardziej pod nowe API, ale nawet tu skalowanie jest wyraźnie zależne od zegara procesora. I jeszcze parę słów o overclockingu, bo to jest ten moment, gdzie Tualatin naprawdę pokazuje pazur. Te Celerony były uwielbiane przez overclockerów głównie dlatego, że wystarczyło podnieść FSB. Moja płyta główna posiada jumper wymuszający magistrale 133 MHz. Jednak po jego przestawieniu jedyne co uzyskałem to czarny ekran. Próbowałem podnosić napięcie procesora, jednak nic to nie pomogło. Z odpowiednią płytą główną i przy odrobinie szczęścia to właśnie procesory Tualatin umożliwiały zauważalne zwiększenie wydajności sprzętu bez inwestowania w nową platformę. Wystarczyło trafić dobrą sztukę Celerona, ustawić FSB i nagle komputer dostawał drugie życie. A teraz pora na najważniejszy test tej epoki. Czy na tej platformie uda się odpalić Duma? Tak, dokładnie tego Duma, który wielu z nas ukształtował jako gracza i fana retro. Bo wszystko inne, Cinebench, 3D Marki, to tylko liczby. Ale prawdziwa próba ognia to, czy klasyka pójdzie płynnie na tym sprzęcie. Dzięki za oglądanie. Cześć!